Na tej ścianie, dosłownie w miejscu tej ściany, którą teraz wybudowaliśmy, był komin, który kończył się tak jak tutaj się kończy drabina. Dosyć masywny komin. Wyburzyliśmy go przez 2 piętra. Inspektor budowlany odebrał? Panowie, zanim przejdziemy do kosztu remontu, czy dużo tutaj swojej pracy wkładacie? Przed zakupem nieruchomości musi być wycena nieruchomości. W tym przypadku przyszedł bank i powiedział, że ta nieruchomość W takim stanie, jakim jest? W takim stanie, jest warta więcej niż my ją kupujemy. Wiecie co, bo chciałem właśnie sprawdzić. Ja jestem, słuchajcie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, jestem bezlitosny, nawet jak nagrywamy. Cześć, witam Ciebie serdecznie na naszym kanale, gdzie dzielimy się z Tobą wiedzą oraz doświadczeniem tylko od praktyków. I w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kolejną inwestycję naszych absolwentów, dosyć ciekawy projekt i zaraz dowiemy się więcej szczegółów na ten temat. Po prawej stronie właśnie mamy tą nieruchomość, czyli jest to jeszcze w trakcie remontu, a naszymi dzisiejszymi gośćmi jest Kuba oraz Grzesiek. ID please. To chyba nie wejdę. Dzisiaj nie ma szans. Dobra, to wrócę z osobą dorosłą. Proszę. Zapraszamy, Dawid. Cześć panowie. Cześć, cześć. Grzegorz. Zobaczcie, jakich dzisiaj mam wysokich gości w naszym programie. Między innymi panowie robili w ochronie, tak? Wyprowadzali osoby, które nie potrafiły się w klubie dobrze zachowywać, lądowały na chodniku. To teraz na chodniku będą pewnie lądować właśnie przyszli tenanci. Będą mieli ciężko. Żartujemy oczywiście, no jak tenanci będą, wiecie, dbać o nieruchomość, będą płacić na czas i nie będą sprawiać wyzwań ani problemów innym lokatorom, no bo o to chodzi, żeby po prostu zachować też szacunek do współlokatorów, a współlokatorów dlatego, że jest to dom przeznaczony na Sharing house, małe MO. Małe HMO tak zwane, ale zanim do tego przejdziemy, słuchajcie, do tej nieruchomości, do liczb, do tego, co tu się wydarzyło na tym projekcie, to panowie przedstawcie się, kiedy przyjechaliście do Wielkiej Brytanii, czym się zajmowaliście i czym zajmujecie się na dzień obecny. Cześć, jestem Kuba, przyjechałem do Anglii 8 lat temu. Głównym moim celem przyjazdu do Anglii było ślub z moją żoną, zarobić na ślub oraz wybudować dom w Polsce. Po 6 latach naprawdę ciężkiej pracy, bo pracowałem, tak jak Dawid wcześniej nadmienił, pracowałem w warehouse'ie jako technik, dalej tam pracuję oraz pracowałem dodatkowo na ochronie. Udało mi się zdobyć pieniądze, żeby wybudować dom w Polsce. No i właśnie tak jest ogólnie z celem. Zdobyłem cel, wybudowałem to w Polsce, no i co dalej? I dalej właśnie się pojawiło pytanie, czy powrót do Polski, czy zostać w Anglii, więc zacząłem inwestować w Anglii. A co z tym domem w Polsce się stało? Dom jest wystawiony na sprzedaż. Czyli wybudowałeś dom marzeń? Tak. W którym miałeś... Naprawdę, jest tam wszystko. Rekuperacja, solary, absolutnie wszystko. I go teraz sprzedajesz? Tak. I będzie sprzedawany i będę za to kupował tutaj około 5 chyba singletów za to. I zostajesz jednak na naszej słonecznej wyspie? Na ten moment tak. I to przez nieruchomości? Przez nieruchomości. Czyli można powiedzieć, że może skrzywdziłem Twoje życie i marzenia, a może odwrotnie? Ja jestem taką osobą, że lubię zmieniać swoje marzenia. Nie jestem taką osobą, że jak coś powiem, mówię, to jest moje marzenie i na pewno się go trzymał. Jeżeli coś się fajnego w życiu pojawi, potrafię łatwo to zmienić. Zgadza się. A Grzesiek, ty? A ja przyjechałem do Anglii 8 lat temu. Pracowałem na początku w bucie, bez języka, bez niczego. Z czasem dopiero uczyłem się języka, chodziłem na jakieś lekcje. Później zacząłem pracować w tej samej firmie, pracujemy razem, jestem superwizorem. W międzyczasie pracowałem na ochronie 5 lat. No z ochrony już zrezygnowałem, dlatego że teraz jest dużo więcej obowiązków dookoła. A do Anglii to wziąłem torbę, spakowałem i po prostu wsiadłem w autokar. Ogólnie moja historia była bardzo bezpośrednia. Panowie, na warsztatach była mowa tutaj właśnie o robieniu wspólnych spółek JV, czyli odpowiednie agreementy. Ja Wam mocno doradzałem, chociaż się znacie od wielu lat, żebyście właśnie w tym kierunku poszli. Podział obowiązków jest na tej... Wszystko. Wszystko jest pisane? Tak. Podział obowiązków jest też? Musi być. Musi być, żeby później nie było jakichś niedomówień. Tak, dlaczego? Słuchajcie, dlatego, że gdy cokolwiek byście w życiu nie chcieli robić z kimś, to po roku czasu człowiek może nawet pamiętać, to jest naukowo udowodnione, nawet o 50% inaczej. Więc my możemy pamiętać coś inaczej, druga strona może pamiętać coś inaczej, tak? I
po prostu jedna i druga strona będzie myślała, że ktoś tutaj oszukuje, tak? Mam wszystko spisane, ale ogólnie pomagamy sobie. To nie jest tak, Tak, że ja mam więcej czasu na przykład i też Grzesiek mi jakiś moich spraw pomaga. To nie jest tak, że jesteśmy, że to nie jest moje. Jak jest czas, oczywiście sobie pomagamy, ale ogólnie mam wszystko spisane. Bo jak będzie potem więcej obowiązków, to może być inaczej. Co to jest za typ nieruchomości? To jest End of the Terrace, freehold. Znajdujemy się ogólnie w Swollycote. To jest nieruchomość gdzie obok naszego miasta, gdzie kupiliśmy naszego rezydentala. Mieliśmy ustawione 5 mil, więc ta nieruchomość ciągle wpisywała się w nasze kryteria, więc to jest nieruchomość kupiona za 97 000 w miejscowości, jak powiedziałem, w Swollycote. A oryginalnie to było ilu sypialniana nieruchomość? To był 2 bed, 1 bath, czyli 2 pokoje, 1 łazienka. Okej, i wy to przekształcacie na? Przekształcamy, to już jest w sumie przekształcone na 3 pokoje. Wiadomo, pokój jest na dole, więc to nie będzie liczone jako pokój, to będzie jako liczone reception, ale będzie 3 pokoje i 1 bath z 2 en suite. Okej, ale ten reception, no bo to nie będzie liczone dla banku, no ale... Tak. Dla nas tak, będzie, to dla nas będzie będzie jako pokój do wynajęcia. Ale dla was będzie jako pokój Tak, do wynajęcia. tak. Okej, a jak wyglądały tutaj negocjacje? Za ile ten dom był oryginalnie wystawiony na początku? I jakim cudem, uwaga, bo to, słuchajcie, tu będzie dosyć ciekawa informacja, jakim cudem tak tanio kupiliście tą nieruchomość w stosunku do tego, za ile to było wystawione i za ile tutaj się sprzedają te nieruchomości? Zacznijmy od początku, że początkowo to miała być zupełnie w ogóle inna nieruchomość. Tydzień przed twoimi warsztatami, ogólnie już mieliśmy deala. Byliśmy tydzień przed completion. No i mówimy z Grześkiem, jedziemy jeszcze, bo ogólnie już wiedzieliśmy dużo o tej nieruchomości, takie podstawy, jedziemy do Dawida na szkolenie. Wszystkie odcinki obejrzeliście? Tak, tak, naprawdę. Siedziałem w pracy, oglądałem praktycznie wszystko i praktycznie taką wiedzę podstawową wiedziałem. Więc stwierdziliśmy z Grześkiem, że jeszcze może przed zakupem tej nieruchomości pojedziemy na szkolenie. Akurat tak wychodziło, że completion wypadało jakoś tydzień czy 2 tygodnie po szkoleniu, więc pojechaliśmy na szkolenie. W pierwszy dzień, wiadomo, były Dzień podstawowy? dzień podstawowy, a w drugi dzień były nieruchomości, których po prostu unikać. No i tam właśnie była nasza nieruchomość. No i się okazało, że później moglibyście mieć z tym duże problemy i byście tak. się błąkali z tym dealem przez ileś lat, tak? Tak, mogło tak być. Ogólnie dostaliśmy wycenę z banku, ale nie wiadomo, kto się skończy. Nie wiadomo, jakby się to skończyło, więc zdecydowaliśmy, że wyjdziemy z pierwszego deala. Wiadomo, ten pierwszy deal był najlepszy, wypieszczony, chciało się go bardzo podpisać, no ale jednak stwierdziliśmy, robimy krok do tyłu i co się okazało, że w poniedziałek zadzwoniłem do agencji, w czwartek wyszedłem z deala, ze względu na to, że znałem cały Rightmove, całą zuplę, bo cały czas siedziałem w tej nieruchomości, mówię, gdzie szukać nieruchomości, jak przyzumuję, wszystkie nieruchomości znam. No i zalogowałem się na Facebooka. Na Facebooku pani wystawiła nieruchomość, ze względu na moje półprofesjonalne już konto związane z nieruchomościami, napisałem z żony konta, że chcę po prostu kupić dom marzeń dla mojej rodziny. Ona jeszcze nie była nawet wystawiona na Rightmove, bo po prostu ona wróciła na market. Więc chyba w dzień później weszła na market i była taka sytuacja, że u Ciebie na szkoleniu są podane wtyczki i widać bardzo zmotywowanego sellera. I ona była wystawiona za 150 000 i w tym momencie, jak do niej pisałem, była za 110 000, więc wiedziałem, że coś już nie tak. Także już mocno zeszła. Tak, bardzo, bardzo mocno. Ona wystawiła to dosłownie, kiedy był pik nieruchomości. Chyba to był wrzesień, październik, wtedy zaczęli podnosić stopy procentowe i wtedy ludzie zaczęli przestawać kupować nieruchomości. Napisałem do niej, że chcę kupić dom dla mojej rodziny, więc przyjechałem tutaj. Grzesiek oczywiście był moim budowlańcem. Przyjechał jako budowlaniec, Tak, żeby tylko doradzić, żeby... I była taka sytuacja, że jak przyjechałem tutaj, jak uczyłeś na szkoleniu, że przyjechałem tutaj ze swoją żoną, z dzieckiem, ja tu już ustawiałem łóżeczko. Ja już tą nieruchomość całą widziałem. Tutaj już kuchnia, tu open plan. Ja sprzedałem już swoją historię. I cena początkowa była 110 000. Ale oczywiście powiedziałem, że mam kolegów, którzy interesują się nieruchomościami, ja się nie interesuję nieruchomościami oczywiście, ale kolegów mam, którzy interesują się nieruchomościami i pomogą mi tę nieruchomość kupić. Bo oczywiście wypytałem się, jaki był problem, dlaczego ta nieruchomość jest tak nisko wystawiona. Ona opowiedziała całą historię, że na początku to chciał kupić tę nieruchomość, potem się oczywiście okazało EPCF, to był jakiś inwestor, wycofał się z tego, potem ona trafiła na aukcję, ta osoba, która kupowała to na aukcji, nie wiedziała o fee, i powiedziała, że wychodzi z deala, już kupiła to na aukcji i potem Czyli to musiało być na jakiś modern auction, gdzie to tak, fee. tak. I powiedziała, że nie zapłaci 6 000 za fee i ona po prostu wróciła znowu za 110 000. Powiedziałem, że mogę kupić tę nieruchomość, ponieważ znajomy powiedział, że trzeba tutaj kredyt pomostowy. Czyli jest wysoko oprocentowany, specjalistyczne finansowanie. Tak, oczywiście ja
to wszystko mi pomagał kolega. Ja tu nic nie wiedziałem, ale po prostu ona tak się też dziwiła, skąd ty to wszystko wiesz? No ja mam kolegę, który mi to wszystko pomoże. Więc wytłumaczyłem jej, na czym polega kredyt pomostowy, że są opłaty transakcyjne, że będę musiał ekstra dodać, dlatego musimy zejść z ceny. I ze 110 początkowo zszedłem chyba na 100, ale potem jeszcze z nią się spotykałem z restauracji, rozmawiałem o tym wszystkim i nagle, no doszliśmy do 97, ale. Chciała jakby mnie sprawdzić, ponieważ chyba 3 dni później wysłała mi ofertę, że dostała ofertę, bo ten dom ciągle był na markecie. Ja kupowałem off market, że dostała ofertę chyba z jakiejś tam agencji Purple Brick za 110 000. Pewnie ktoś jej po prostu wysłał taką ofertę. Chciałem je sprawdzić. Mam wiem jak przekonać sprzedającego. 2 minuty po tym zadzwoniłem, godzinę z nim rozmawiałem i powiedziałem tak, że musimy podpisać exclusive agreement, który oczywiście był u Ciebie na szkoleniu. Nikt mi powiedział, dużo osób mi powiedziało, że ona tego nie podpisze. Spotkałem się chyba parę dni przed świętami. Podpisaliśmy exclusive agreement na 4 miesiące, że nie może nikomu tej nieruchomości sprzedać i zabukowałem ją 97 000. Super, elegancko. No piękna historia i no, masz ogromny rabat, bo w tym momencie two bedroom house'y po ile się sprzedają w tej okolicy? Za 160 tubet poszedł i jest o 7 square meter większy za 169. Pięknie. Ale nie w takim stanie, jak my chcemy zrobić. Okay. To jest ta różnica. Okej, czyli same odcinki no, nie pomagają na YouTube, bo tam jest sporo, pokazujemy case studying, takich rzeczy, których ja na warsztatach nie mogę pokazać, bo jednak one by trwały miesiącami, a nie o to chodzi. Niech ludzie sobie uzupełniają resztę właśnie na kanale albo działają po swojemu, no bo tych odcinków też sporo już obejrzeliście, tak? Ale z punktu widzenia tą nieruchomość, którą kupowaliśmy, myśleliśmy, że akurat to, co mamy na tej nieruchomości, to by dużo pomogło. Ale jednak... No bo no właśnie. kanał już cały też prześledziliście. Tak. Przejdźmy teraz zanim przejdziemy do liczb, do tego, co tutaj chcecie zmienić, ale może zanim zaczniemy od środka, przejdźmy może na zewnątrz. Na zewnątrz. Dobrze. Mamy trochę wietrzną pogodę na słonecznej wyspie. Mamy piękne lato. O, ale macie, widzę, jakąś kamerę? Tak. Z ciekawości sprawdzaliśmy na Google, możesz sprawdzić stare zdjęcia i to jest, ta kamera ma jakieś 15 lat. Jak Pewnie nigdy nie działała. No pewnie tak, jest tylko... Okej, opowiadajcie panowie, co tu chcecie zrobić? Z zewnątrz chcemy tylko pouzupełniać ubytki na tynku i po prostu odmalować nieruchomość, pozbyć się tej kamery. Bo tu widzę, że coś tutaj rosło wcześniej, tak? Tak. Jakiś to bluszcz, wygląda, tak? ale Tylko, że jak my już kupiliśmy, to już tego nie było. Okej, idziemy dalej. Wiadomo, Jakieś sprawy związane z przyłączami, Tak, rynami? musieliśmy wymienić gaz, poprowadziliśmy na zewnątrz gaz. Musimy wymienić całą hydraulikę, która dochodzi, no bo jest stara i rynny musimy dalej. No to jeszcze wszystko jest w trakcie do wyczyszczenia, bo rosną kwiatki. Wiecie co, bo chciałem właśnie sprawdzić. Ja jestem, słuchajcie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, jestem bezlitosny, nawet jak nagrywamy. Widać no bo już stąd Tak. widać, że jest zapchana rynna. Tak. No i Tylko, że będzie... do tego podejdziemy dopiero jak zaczniemy to zajmować się zewnętrzną częścią. Bo nam mówię, że ona jest pęknięta, chyba tutaj trzeba wymienić Tutaj kawałek. kapie i tam jest nawet takie jasne, to tam w tamtym miejscu kapie właśnie ta rynna. Tam i być może no tu jakaś jest przerwa, no bo dlaczego, Tak, no dlaczego widać, ta ściana ma taki odcień? Tak. Dlatego to będziemy się zajmować tym, jak wyjdziemy i będziemy zajmować się zewnętrzną częścią. Nawet już klienci mieszkają, to można już na spokojnie. Chcemy jak najszybciej, żeby po prostu ludzie się mogli wprowadzić, żebyśmy mogli na nieruchomości zarabiać. Tak, no bo takie rzeczy zewnętrzne można zawsze poprawić. Okay. Dokładnie. Ja już się rozglądam, szukam się do czego się przyczepi. Co się tu ma dziać, panowie? Ogród. Myślę, że duży, fajny ogród. Kto będzie robił maintenance, czyli koszenie trawy? No, na chwilę obecną będzie to na naszych barkach. Tak jest. Niestety to są Jest dodatkowe... tak, że ten, kto płaci cancel, po prostu to musi dorobić. Albo się z kimś umówimy tutaj, ale na razie... Komuś może dam jakąś A zniżkę. czy wy osobiście daleko mieszkacie z tego miejsca? Nie, ja mam 5 minut. Aha, 5 minut Okej. samochodem mam. okej. Także No zawsze komuś może też tenantowi jakiemuś. Tak, można się jakoś dogadać, że tam opuścić mu coś delikatnie na rencie czy coś i za zadbanie o ogród. Jest zbyt duży koszt, żeby tutaj wysypać jakiś kamień, bo jest to bardzo duży ogród i nie jest to na nasz budżet na chwilę obecną. Okej, a jak kondycja okien? Bardzo dobra, 7 lat temu wymieniane, ale naprawdę dobre. Czyli nic nie musicie tutaj robić, Nie, tak? nie, A prawda. sprawdzaliście może, żeby okuć je i zrobić izolację? Robiliśmy wyceny, ale to żeby tu zrobić izolację to jest minimum Nie mówię o izolacji, elewacji, tylko mówię czasami, wiesz, akurat tutaj widzę, bo widzę jakaś pianka jest, No. ale to jest, słuchajcie, uwaga dla was. Brytyjczycy czasami jak instalują okna, to po prostu wepchną na gazety, nie ma żadnej izolacji do środka, nie ma żadnej pianki, nie ma nic i wtedy po prostu hula powietrze i traci się dużo ciepła. Wygląda, że jakaś pianka jest, także... Jak będziemy się zajmować, to Zobaczycie przy rachunkach. zobaczymy, no i wtedy najwyżej dołożymy to do naszych kosztów, żeby się tym Okej, zająć. przejdźmy do środka, może zaczniemy tutaj od kuchni.
Więc tak, panowie, opowiadajcie, co tutaj było w tej części. Grzesiek. W tym miejscu była ściana. Kuchnia znajdowała się tylko na tej stronie. Czyli tak jak tutaj ja stoję. Tak. A ta część to był salon? Ta część to był salon. Czyli ta ściana była, rozumiem, że to nie była ściana nośna. Nie, to nie była ściana nośna. Więc mogliśmy ją po prostu wyburzyć bez Była ścianka działała. działowa, tak. Była murowana, ale była ścianką działową. Na tej ścianie, dosłownie w miejscu tej ściany, którą teraz wybudowaliśmy, był komin, który kończył się tak jak tutaj się kończy drabina. Dosyć masywny komin, który szedł tak samo podbudowaliśmy go na strychu brakietami. Okej. Wyburzyliśmy go przez 2 piętra. Inspektor budowlany odebrał? Inspektor budowlany odebrał, inżynier wyliczył. Mam już certyfikat podbity na Tak, Dobrze, wszystko i tutaj mamy jeden pokój, który będzie miał około 10 metrów. 10 metrów. i obok jest jakieś pomieszczenie, Tak, które tutaj chcecie jest, zagospodarować, tak? tu będzie Łazienka. Łazienka. To jest sporo miejsca, bez problemu Tak, się zmieści. tutaj będzie toaleta, umywalka, 2,30. Tutaj wcześniej, Dawid, było wejście ogólnie. prysznic tam. Tutaj się wchodziło wcześniej do domu. Tu był tak jakby przedpokój, ale właściciel wcześniej przeniósł po prostu drzwi tam. Aha, i zamurował, tak? Tak, i tak to po prostu wygląda. I z tego stworzymy sobie extra ensuite. Dobra, to puśćmy naszych gości teraz przodem. Wejdziemy na piętro. Zaczniemy od łazienki, panowie. Grzesiek. Łazienka była już w takim stanie. Wymieniliśmy tylko podłogę, oczywiście elektrykę. Musimy zamontować wentylację nową elektryczną, bo była tylko pasywna. Odmalujemy sufit. Podłoga już jest w sumie założona nowa. A co z umywalką, toaletą, grzejnikiem? Zostawiamy. To już tak było, tak? Tak było. Czyli nic tu nie musieliście Nic tu nie mieć, musimy tak? robić. Ta łazienka była w takim stanie właśnie. Okej. A ta osoba, która wam to sprzedała, czy ona tu osobiście mieszkała? Nie, to było wynajmowane. Aha, to było wynajmowane. Tak. Z EPC jakim? F. Czyli było nielegalnie wynajmowane. Na to wychodzi, na to wygląda. Okej. I tutaj ten pokój uległ jakimś zmianom? W tym miejscu była szafa z boilerem grawitacyjnym, takim miedzianym, dużym. Komin był kryty jeszcze. I komin, a za tym boilerem był komin. Właśnie nawet chyba w sumie to szło równo tak jak podłogę widzimy, to w tym miejscu szedł komin. Okej. Więc mamy jeden pokój. Aha, i tu jest drugi pokój. Ja coś pomyliłem na wstępie, bo powiedziałem o 4 pokojach. Nie, to tu A tutaj są 3 będzie łącznie. 3 będzie pokoje, tak. Okej. No i tu mamy największy pokój, i tak samo z łazienką. Tutaj ociepliliśmy tylko ściany zewnętrzne do EPC, dołożyliśmy łazienkę z prysznicem. I łazienka ile będzie miała plus minus metrów? Tu będzie Japan Style. Japan Style? Japan Style. Tu będzie 1,80. 1,79 jakoś tak. No, Okej. Ja tak mówię, że jak ma 2-3 to jest dalej malutka, No. ale wtedy można jeszcze jakoś wygodnie się okręcić. No będziemy Myślę, to. że- To Dawid, No brodzik jest 70, największe. 80, nie, 90 na 80 jest brodzik. Czyli to nie jest, to tam spokojnie Czyli można w się tym- wykąpać. W tym miejscu będzie prysznic, gdzie tu stoję teraz, tak? Tak, dokładnie. Tutaj jest Tu jest umywalka, narysowana umywalka. tutaj i tu jest toaleta. WC. Tak. Jak się damy na toaletę, to Nawet możemy No to się... można sobie kawkę wziąć i... Tak? A nie będzie jak ktoś będzie trochę szerszy, że będzie mu się umywalka wbijała w żebra? Nie, sprawdzałem, ja siedziałem. Umywalka Tak? jest dosyć wąska też. Specjalnie wzięliśmy odpowiedni rozmiar umywalki Okej. do takiej toalety. Nie wzięliśmy wielkiej umywalki, w której mógłby ktoś mieć problem. Panowie, zanim przyjdziemy do kosztu remontu, czy dużo tutaj swojej pracy wkładacie? No, jestem tu każdy praktycznie wolny dzień, tyle na ile pozwala mi praca, no i życie prywatne, to staram się tu być. Nie robię tutaj głównego remontu, ale ile mogę pomagać budowlańcowi, który dla nas pracuje. Okej. Czyli jednak też, no, tak de facto, żebyśmy mieli być tutaj super uczciwi, to by trzeba było policzyć stawkę godzinową i to dorzucić Tak. do kosztu. No ale no może akurat w pracy nie było do kolejnych nadgodzin, żeby sobie ekstra coś zarobić, to można powiedzieć, że w ten sposób też zarabiacie, bo oszczędzacie na... Grzesiek bardziej, no Grzesiek jest tu praktycznie, Grzesiek prowadzi cały projekt management. Naprawdę, wszystkie ekipy wpuszcza, wypuszcza, także... No bo też robicie tak tutaj naprawdę mikro management, tak? Czyli nie bierzecie jednego głównego kontraktora, Tak. to opowiedzcie, kogo na przykład tutaj macie. No mieliśmy osobną firmę od wyburzenia kominu, osobną firmę od montowania drzwi, dosłownie wczoraj były zamontowane. Czyli był jakiś po prostu stolarz? Tak, stolarz, który po prostu zamontował drzwi, wyszło to dużo taniej niż wziąć ogólnego budowlańca, który by to zrobił. Mieliśmy osobnego, oczywiście elektryk, hydraulik, no i chyba na razie na To tyle. jest jak słuchajcie zawsze wychodzi, tylko to się wiąże ze stresem, bo jeżeli w całym tym łańcuszku
jeden człowiek na przykład nie będzie dowodził, to wszyscy mogą stać, tak? Czyli Dokładnie. na przykład jak trzeba zrobić całą hydraulikę w domu albo całą elektrykę i wszyscy stoją, bo chcą pokłaść płytki, robić wykończenie, a na przykład zawali, tak? I ten elektryk nie przyjdzie. Albo Dlatego ten mamy hydraulik. grupę na WhatsAppie, na którym komunikują się wszyscy, są i elektryk, i hydraulik. Wiesz kiedy już spisaliśmy umowę, bo wydawało nam się, że completion już jest za tydzień, a to się przekładało o kolejny miesiąc. Już mamy podpisane umowy i naprawdę budowlańcy już ścielą z kary. Bo dobry budowlaniec potrzebuje umowy. I mówimy mniej więcej plus minus kiedy będzie data. A to się przyciągało i przyciągało ze względu na to, że mieliśmy I oni was czytelników. straszyli karami, Oni tak? nas straszyli, tak. No budowlańcy, tak? bo No ale oczywiście. nie ma też się co No dziwić tak, z tej to w dwie strony działa. To jak oni się nie Tak. wyrobią, to my ich straszymy, ale w drugą stronę to Oczywiście też tak, no bo jednak Ile można czekać? no oni też muszą zarabiać. I to jest Tak, jest. łańcuszek, to nie jest tylko budowlaniec, to był hydraulik, elektryk, I to idzie tak dalej, no. komina, to był łańcuszek, który się cały czas sypał. Czy w samym remoncie wyszły jakieś niespodziewane rzeczy? Na chwilę obecną tylko mieliśmy podejrzenie azbestu w kominie, było tam dużo takiego pyłku, takich kulek białych. Na szczęście po badaniu, no to był to delay, było to opóźnienie w całych pracach, ale na szczęście po badaniu wyszło, że nie ma tam żadnego azbestu i można było kontynuować pracę. Okej, trzeba tutaj uwzględnić też koszty finansowania, no bo to nie jest ani za gotówkę, ani zwykłym kredytem nisko procentowanym, tylko mamy tutaj kredyt pomostowy, czyli opłata, pamiętasz te liczby? 0,84%. Na miesiąc, tak? Czyli za cały bridge macie około 6329 i to jest za 9 miesięcy, tak? Dokładnie tak. Czyli liczycie na to, że po prostu zdążycie w tym czasie zrobić refinansowanie. Liczymy, że tak? będzie szybciej. Ja wiem, że liczycie, że No będzie ja wiadomo, szybciej, tak. tylko trzeba Liczymy pamiętać. tych pieniędzy, że wrócą się, ale robimy od razu refinansowanie po 5 miesiącach, 2 tygodniach. Najczęściej trwa to 1,5 miesiąca, więc może 7 miesięcy. Zobaczymy. Okej, a teraz tu kolejną lekcję dla Was mamy, jeżeli chodzi o sam zakup. Czy miałeś z tym duże wyzwania? Sam proces zakupowy? Tak. I podziel się tą historią. Prawnicy. Ogólnie była taka sytuacja, że korzystałem z swoich prawników. Ze względu na to, że był to kredyt pomostowy, to bank powiedział, że ma swoich tylko 5 prawników, których muszę po prostu użyć. Więc powiedzieli, że mogę użyć swoich prawników, jeżeli po prostu wezmę także ich z panelu, więc musiałem mieć swoich prawników. Znaczy nie musiałeś, mogłeś. Mogłem, ale tak chciałem. Po prostu chciałem mieć swoich prawników. Tak, chciałem mieć żeby swoich cię ktoś prawników, reprezentował. Tak. I oni chcieli, żeby był jeszcze lender, solicitor. Więc musiałem płacić za 2 prawników i jeszcze był sprzedający prawnik. Także Grzesiek to fajnie kiedyś porównał, że to jest jak trójka dzieci, która siedzi w piaskownicy i się nie chcą razem bawić. Dosłownie takie porównanie. Bo no, dosłownie jeden kłamał drugiego, że wysłał papiery, a ten mówi, że nie otrzymał i dosłownie jakby nie moja taka silna wola i naprawdę chęć kupienia tego domu naprawdę szybko, dzwoniłem do nich praktycznie codziennie. Dzwoniłem do sprzedającej, potem dzwoniłem swoich prawników, moi prawnicy dzwonili do lendara i przyspieszaliśmy ten proces maksymalnie. I zakończył się zakup w jakim czasie? 4 miesiące. To i tak nie było tak szybko. I tutaj słuchajcie, specjalnie wam to mówię, bo prawnicy w tym kraju to jest po prostu pięta Achillesa, jeżeli chodzi o cały proces tych nieruchomości. Gdyby tam to działało lepiej, szybciej, gdyby to ego nie było takie wysokie aż stąd do księżyca, to naprawdę ten biznes nieruchomościowy byłby 100 razy lepszy, bo to też się wiąże ze stresem, tak? A w szczególności jeżeli przez prawników wysypie się nam deal. No ja takie miałem historie w życiu, o których też się często dzieliłem i nie tylko ja, bo też wiele osób, które w życiu poznałem, też część z nich przez różnych prawników, nie chcę tutaj generalizować czy wrzucać wszystkich do jednego worka, ale no każdy, który inwestuje już więcej w nieruchomości niż tam na starcie, to miał już takie po prostu przeżycia. No, że też nie ma pieniędzy zarabiają. Ale teraz uwaga, 3, 2, 1, dowiecie się, słuchajcie, o czymś bardzo ciekawym, bo okazało się, że koszt zakupu będzie znacznie mniejszy. I dlaczego tak się stało? Ze względu, że korzystaliśmy z kredytu pomostowego i jak zawsze przed zakupem nieruchomości musi być wycena nieruchomości. W tym przypadku przyszedł bank i powiedział, że ta nieruchomość W takim stanie, jakim jest warta więcej niż my ją kupujemy. I w ogóle, A była, słuchajcie, w takim złym stanie, bo ważne rzeczy nie wspominaliśmy o tym, nie było tutaj ogrzewania, tak? tak. Jak ten dom był grzany? Macie w ogóle pojęcie? Ja tak trochę nie rozumiem tego. Mało osób, dużo osób mówiło, że pierwsza osoba tak coś widziała. Jest to jakieś 60-letnie ogrzewanie, bardzo stare. Grzejniki były założone niby nowe, że grzejniki nie wyglądały źle, ale sam system ogrzewania W ogóle był zamontowany w kominie, on był zabudowany, nie można było do niego wejść. Trzeba było rozwalić cały komin, żeby zobaczyć ten system. Okej, ale to było grzane na gaz. Tak. no, tak, Tylko po prostu jakimś starym, Tak, bardzo tak. Ja takie kominki widziałem właśnie w kominach właśnie gazowe jakieś i
różnego rodzaju wynalazki, ale to pewnie powodowało to, że to EPC było tak niskie. I wracając do tego tematu właśnie z tym kredytem pomostowym, wycenili, że pomimo, że ten dom jest w bardzo złym stanie, wyceniają go na dużo więcej niż wykupujecie, tak? Na 120 tysięcy. Jaki to miało efekt dla Was? Mogliśmy już wyciągnąć equity z domu, czyli po prostu daliśmy mniejszy depozyt na dom. I o ile mniejszy, pamiętasz? To było chyba 6 tysięcy z kawałkiem. Tak, mieliście dać początkowo, uwaga, ze wszystkim 29 527 funtów, a daliście 22 706 funtów, czyli zostało Wam w kieszeni ekstra 6821 funtów, tak? Okej, a teraz... Właśnie jeszcze sytuacja była, dlaczego też się przyciągało z prawnikami, ponieważ musieliśmy ekstra pytanie odpowiadać, sprzedająca musiała odpowiedzieć ekstra pytanie, czy nie jesteśmy pokrewnieni. Dlaczego tak tanio kupujemy? Dom jest dom tak tanio sprzedawany, czyli nie chcemy ukryć po prostu, żeby nie zapłacić stamp duty. Żeby ona nie zapłaciła. Nie zapłaciła, tak. Też mieliśmy takie ekstra pytania. To było dosłownie pod koniec pytania, czy nie jesteśmy spokrewnieni z sobą. No próbowaliście doszukać, tak? Czemu tak tanio kupujecie? Do banku będziecie mieli, no ale przez to, że mniej daliście, to więcej musicie, bo oni wtedy więcej włożyli, a bank był skłonny dać tyle więcej, bo czuł się bezpieczny, tak? Że po prostu nieruchomość jest więcej warta, tak? I do samego banku będziecie musieli oddać w tym wypadku 89 tysięcy ponad, tak? Ile przewidujecie remont na tą nieruchomość? Chcemy się zmieścić z 25 do 27 tysięcy. Na chwilę obecną wydaliśmy już 16,5 tysiąca. Na chwilę obecną, w którym jesteśmy w stanie teraz, gdzie już w tym jest kuchnia, już w tym są kilka uzupełnień, mamy już lodówkę, mamy już pralkę. Gdzie to nie wchodzi w remont, a już mamy to w tej cenie, którą teraz wydaliśmy. Bo my tutaj zapłaciliśmy też za budowlańców jakąś sumę. Tak, bo wy tutaj dużo oszczędzacie, biorąc tak naprawdę fachowców od każdej rzeczy, ale pamiętajcie, że z tym może być dużo większy stres i na to trzeba mieć też czas na to. Trzeba mieć na to czas, bo tak mówisz, jesteś codziennie, czyli koordynujesz tych wszystkich ludzi. Mamy też fajny shift pattern, bo my pracujemy 4 dni, a 5 dni mamy wolne w naszej pracy na etacie. Jakbym pracował od poniedziałku do piątku po 8 godzin, nie wiem czy, bo zazwyczaj przychodzą z rana, pracownicy, prawda? Nie wiem, czy byłby w stanie ich kontrolować, a przy naszym shift patternie możemy to fajnie... No i sporo bardzo oszczędziliście na różnego rodzaju okazjach i aukcjach, tak? Możecie się podzielić? Tak, na przykład lodówkę, którą kupiliśmy za 200 funtów. Na dole jak staliśmy? Dokładnie, kupiliśmy ją za 200 funtów, jest roczna jeszcze na gwarancji, w stanie idealnym. Po prostu ktoś się wyprowadzał i miał zabudowaną lodówkę w meblach i po prostu musiał ją sprzedać i takie okazje. Ja dużo siedziałem kiedyś na aukcjach, też nie podkreśliłem, kiedyś dużo handlowałem meblami na aukcjach, więc po prostu jak widzę jakiegoś fajnego deala, to po prostu na przykład kupiłem pralkę za 200 funtów i można kupić pralkę tanią z Logika. I to jest nowa pralka. Tak, ale ja kupiłem już taką naprawdę fajną klasę za 200 funtów, gdzie ona w sklepie kosztowała chyba 600, więc jak coś fajnego się pojawia, to... I też kupiliście chyba meble kuchenne. Kuchenne, tak. Też z jakiejś aukcji, czy tam... Nie, to było na dużej promocji w sklepie. Aha, i też Wam bardzo za nie wyszło. Dlatego kupiliśmy je trochę wcześniej, bo już nie powinniśmy kupować jeszcze teraz tych mebli, dlatego że jeszcze nie ma podłogi nawet zrobionej, ale przez to, że była taka okazja, no to kupiliśmy szybciej. Mówię wam o tym dlatego, że jak ja sam zaczynałem, to też szukałem różnego rodzaju promocji i chodziłem do British Heart Foundation, żeby po prostu zaoszczędzić na każdym funcie. No później jak się ma większą skalę, no to już na to zwyczajnie czasu nie będzie, tak? No ale trzeba się gdzieś jakoś rozpędzić, trzeba tą lokomotywę rozpędzić i jak najwięcej tego węgla jej na starcie dorzucić, tak? Bo no nie każdy startuje z jakimś dużym majątkiem, tak? Ta nieruchomość jest niedaleko naszych domów rezydenckich, więc mamy możliwość tu przyjeżdżać. Tak. Więc tak, słuchajcie, przy tym założeniu, ja już tutaj pomogę, bo podaliście nam wcześniej liczby, więc mamy tak, remont około 27 500 funtów, więc zaczynając od początku, liczycie na jaką wycenę? 175 tysięcy. Okej, to przy wycenie, przy tej wycenie 175 tysięcy, tak, z remortgage'u powinniście dostać 131, ale trzeba spłacić ten wcześniejszy bank. Wybacz, że przerywam Ci materiał, ale jest bardzo duża szansa, że możemy Tobie pomóc, albo możemy sobie nawzajem pomóc. Wysłuchaj tylko tych 6 punktów, które chcę Ci przekazać. Pierwszy z nich jest to usługa deal sourcingowa, gdzie pomagamy inwestorom, którzy nie mają czasu znajdować nieruchomości, remontować i zajmować się ich najmem. Stąd też stworzyłem szereg firm, które mogą Was przeprowadzić od zakupu nieruchomości od A do Z, czyli znalezienie nieruchomości, remont, najem oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych certyfikatów, gdzie inwestor nie musi się tak naprawdę niczym martwić. Punkt drugi. Są to moje autorskie warsztaty, gdzie na własnym doświadczeniu, przechodząc tak naprawdę od pierwszych nieruchomości na wynajem do projektów deweloperskich, zacząłem również uczyć ludzi, jak mogą
sami zacząć budować swoją niezależność finansową. Dowodem na sukces naszych absolwentów są ludzie, którzy występują na tym kanale na YouTubie, gdzie mają już portfolio nieruchomości na wynajem, nawet po kilkanaście nieruchomości, które zbudowali w zaledwie parę lat. Trzecim punktem są warsztaty rent to rent, czyli dla tych osób, które nie mają kapitału, żeby zacząć inwestować na rynku nieruchomości, bądź go mają bardzo niewiele. Są to autorskie warsztaty jednego z naszych wykładowców, który jest ekspertem w tej dziedzinie i uczy Was, jak w legalny sposób budować niezależność finansową poprzez podnajem nieruchomości. Również absolwenci warsztatów rent to rent występują na tym kanale. Punkt czwarty, JV Joint Venture. Jeżeli posiadasz kapitał 800 tysięcy funtów do paru milionów funtów, to jest możliwość wspólnego działania ze mną, gdzie razem zakładamy spółkę. Ja jestem tą stroną aktywną, gdzie wraz z moim zespołem szukamy najlepszych okazji inwestycyjnych. Są to często większe projekty bądź projekty deweloperskie. Ty jesteś osobą całkowicie bierną. W tym wypadku w pierwszej kolejności cały kapitał musi zostać zwrócony Tobie, a już po tej spłacie z kolejnymi przyszłymi zyskami dzielimy się wedle udziałów. Punkt piąty, zostań jednym z naszych czempionów. Przez to, że cały czas rosną moje działalności, cały czas rekrutujemy, więc jest duża szansa, jeżeli zostawisz CV, że w niedalekiej przyszłości się z Tobą skontaktujemy. A kogo potrzebujemy? Potrzebujemy ludzi do firmy remontowej, czyli fachowców, brygadzistów bądź project managerów, do agencji najmu, Do zarządzania nieruchomościami. do social mediów, marketingu czy nagrywania bądź montażu filmów oraz do deal sourcingu, gdzie Twoim zadaniem będzie wyszukiwanie okazji inwestycyjnych. Uwaga, w sprawie rekrutacji przyjmujemy osoby tylko z doświadczeniem. Punkt szósty. Książka mojego autorstwa Śladem Fortuny jest już dostępna na Amazonie, gdzie została bestsellerem. Jeżeli interesuje Cię tematyka związana z biznesem, z rozwojem, z podejściem też tak naprawdę do życia i to, co możesz spotkać nas w przyszłości, to na pewno ta książka będzie dla Ciebie dobrą lekturą. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i wracajmy do materiału. Więc teraz zrobimy szybkie jeszcze podliczenie całego tutaj deala. Licząc, że wycena będzie na te 175, o których tutaj wspomnieliście, to w tym wypadku bank, zanim przeleje te 137 250 funtów, musi spłacić poprzedni bank, w tym wypadku kredyt pomostowy, który jest na ponad 89 tysięcy, minus jeszcze ten prawnik i broker. Tutaj wiem, że macie sporą zniżkę u prawnika, tak? Dlaczego? Na kursie akurat u Ciebie udało się wygrać zniżkę 50%. A w jaki sposób wygraliście? Co musieliście zrobić? Było jakieś losowanie i wywołali moje nazwisko. Coś jeszcze kiedyś u nas wygrywaliście? Tak, jeszcze na zbiór wygrałem kosz słodyczy. Kurczę, wiecie co? A ja przez całe moje życie nigdy nic nie wygrałem. Ale wiesz, że ja w też żadnej nigdy nic nie loterii. wygrałem, a pojechałem do Ciebie i zacząłem wygrywać? No wiesz, o co chodzi. U mnie wygrywają, a ja nigdy nic nie wygrywam. No nie wiem, dla mnie to życie jest mniej sprawiedliwe. Więc mamy tak, na Wasze konto wpłynie w tym wypadku prawie 41 tysięcy funtów, tak? A teraz policzmy, ile Wam zostanie jeszcze w dealu do odzyskania. Minus koszt remontu, to jest około 27 tysięcy, minus koszt zakupu ponad 23 tysiące, czyli w dealu zostanie jeszcze około 10 tysięcy funtów. Ale liczycie na to, że odzyskacie pieniądze z Stamp duty, ze względu na to, że rozmawiałem z osobą, która się zajmuje odzyskaniem stamp duty i powiedział, że miał taką sytuację, że parka, która kupiła dom z niskim EPC-F i do tego mieli graffiti system, że wygrali sprawę sądową, więc on mi 99% daje szansy, że my też odzyskamy to. No ale on też bierze jakąś prowizję. Tak, 30% plus VAT. No to czyli jest zazwyczaj 1900 chyba. To jest zazwyczaj, słuchajcie, tak właśnie, że biorą takie prowizje, my takie firmy też polecamy. I uwaga, samym tym, co teraz Wam tutaj powiedzieliśmy, masa osób tak naprawdę dzięki temu skorzystała. Te pieniądze ludzie pozyskiwali, bo ja dostaję takie komentarze, wiadomości, podziękowania, że dzięki temu, że ktoś obejrzał tylko odcinek na YouTubie, już odzyskał sporą część pieniędzy. I liczycie też na to, że szybciej tego bridge'a spłacicie, tak? Szybciej widzimy z bridge'a. To jest ruchome, ale liczymy, że jeżeli zrobimy refinansowanie po 5 miesiącach i 2 tygodniach, to niech to trwa 1,5 miesiąca, 2 miesiące, no to powiedzmy po 7 miesiącach wyjdziemy. A czy robicie refinansowanie, przepraszam, że Ci przerywam, czy robicie refinansowanie w tym samym banku? Nie wiem, jeszcze nie rozmawiam z Pawłem, chyba nie. No okej, bo teraz od razu Wam powiem, tutaj kolejny tip. Zazwyczaj musi to trwać przynajmniej 6 miesięcy. Dlaczego? Dlatego, że większość banków chce, żeby to już było widocznie na Land Registry, a Land Registry nie daje tego
prawie zawsze szybciej niż 6 miesięcy. Land Registry to jest, słuchajcie, coś takiego jak księgi wieczyste, więc póki to nie wisi na księgach wieczystych, wiele banków nie chce tego zrobić, ale niektóre banki już pozwalają robić ten proces. Zacząć. Tak, ale wtedy uwaga, tip od razu dla Was, żebyście wiedzieli, prawnik musi wystosować taki dokument, że zrobił ten zakup, że jest to w trakcie procesowania w tych księgach wieczystych, w Land Registry. Często prawnik prosi, żeby doradca kredytowy wysłał mu oficjalnego maila z takim zapytaniem, więc musi być oficjalnie, jeszcze raz oficjalnie. Wtedy z takim dokumentem można pójść do banku, który powie OK, jeżeli to jest w procesie, to my możemy zacząć już proces refinansowania i jak tylko pojawi się to na przykład na Land Registry, to już zrobimy dopięcie, tak? Od razu, słuchajcie, tutaj mieliście małe takie tutaj szkolenie, tak? W taki sposób to można zrobić. Wy też zwróćcie na to uwagę, bo tak jak powiedziałem, w 5. miesiącu może być Wam ciężko, od razu już rozmawiajcie z brokerem. Broker mówił 5. miesiąc, 2. tydzień, najszybciej. Najszybciej. Okej, więc jeżeli ma na to sposób, to super. Więc panowie, zróbmy podsumowanie, jeżeli chodzi o Wasze zarobki, tak? Jak to będzie tutaj wychodziło i pamiętajcie, że my to jeszcze sprawdzimy. Mam nadzieję. Zarobki na tej nieruchomości, więc to jest największy pokój, więc liczymy, że tutaj będzie mieszkała parka, więc tutaj liczymy około 160 funtów za wynajem za pokój z en-suitem, a 2 pokoje będą jako single, ze względu, że nie możemy przekroczyć 5 osób, więc będzie poniżej ciągle 5 osób, 4 osoby, czyli tu będzie 2 i tam będą 2 single, czyli za single 100. Nie możecie przekroczyć 4 osób. 4 osób nie możemy przekroczyć. Tak jest. No. I tam będą single, czyli po 130 za pokój. No okej, a jeżeli chodzi o sam cancel, nie wymagali tutaj firedoorców bądź innych właśnie rzeczy związanych z regulacjami typowo HMO? Nie. To jest właśnie, słuchajcie, ważne. Pamiętajcie, każdy cancel jest inny. O tych regulacjach to też już mówimy, to trzeba patrzeć pod cancel, a nie pod to, co jest Nie ma rządowe. artykułu 4 ani additional licensing, więc Okej, a teraz przejdźmy do kosztów, tak? Bo mamy tutaj podane przez Was, że już po remortgage'u rata będzie wynosiła, nie wiem czy pamiętasz, 600 ileś, ale 656 funtów, cancel tax na tą okolicę. 132. Ubezpieczenie to jest 20 funtów miesięcznie. Gaz, prąd to jest po 125. Tutaj, Tak. To tutaj jest strzał. Na razie nie wiem dokładnie takich liczb. to się zobaczy w trakcie, tak? Tak. Tutaj Wam powiem, że może wyjść to Wam drożej. Woda to jest pewnie jakiś standing order. Ryczałt tu jest. Tak, więc nie macie licznika, który... Nie. I to jest, słuchajcie, najlepsze na pokoje, bo jak jest licznik na pokoje, na wodę, no to ten rachunek będzie dużo większy, jeżeli chodzi o HMO czy jakiekolwiek nieruchomości na pokoje, więc lepiej jak jest ten ryczałt. Internet 30 funtów i w tym wypadku przy pełnym obłożeniu to jest 9396 funtów na rękę, tak? Tu mówimy netto. Ja bym brał to jeszcze pod uwagę, że jednak te rachunki mogą być nieco wyższe, ale nawet niech będzie te 8000, czyli jasne. 1300 funtów mniej. To wyszłoby tak de facto, że od momentu, kiedy zaczniecie to wynajmować, zwróci się to Wam już tak naprawdę w niejak rok czasu. Warto jeszcze dodać, że o exemption w Councilu była taka sytuacja, że właścicielka już zaaplikowała to wcześniej, ale nie wiem czy w każdym Councilu jest tak, czy tylko u nas niestety jest na dom, a nie na osobę, więc ona zaaplikowała, my kupiliśmy to koniec maja, więc jeszcze półtora Jeszcze miesiąca mieliśmy za przedłużyliśmy. darmo Council. Super. A poza tym, że kupujecie nieruchomości, czy jeszcze coś robicie innego z rynkiem nieruchomości? Tak, rent to rent. Ze względu na to, że nasi prawnicy działają bardzo szybko, a my jesteśmy trochę energiczni, to po prostu nie mamy czasu na siedzenie, więc zaczęliśmy jeszcze robić rent to rent. Czyli podnajem nieruchomości. I Dokładnie. jak słuchajcie, Wam to wyszło? Bo czym o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że ten rynek ma 2,6 milionów landlordów i to są po prostu ludzie bez kompetencji. Tak, bardzo słabi landlordzi, którzy nie ogarniają wynajmu, marketingu, w ogóle takich podstawowych rzeczy, jest mega słaba konkurencja. I to jest, słuchajcie, zabawne, bo Wy wynajmujecie domy z typu singulet, tak? Dokładnie. i Wynajmujemy po prostu jak to wam drożej. spina? Czyli wynajmujecie od kogoś, kto mógłby to sam wynająć. Dokładnie. Załóż, powiedzcie konkretne liczby. Wynajmujemy za 625 3 beda, od landlorda, a wynajęliśmy go za 850 funtów. Można, Remontem. Przy singlecie mało obowiązków, 5 bo lat. zazwyczaj jak ludzie mieszkają, to na singletach zazwyczaj mieszkają dłużej. Tak. Był dobry research zrobiony, viewingu zrobiłem chyba z 30 na tą nieruchomość. Chciałem być pewny, że wybiorę odpowiednią osobę na to mieszkanie. a na remont ile poświęciliście? 1300 funtów. No tak, zarabiacie 200 ponad funtów miesięcznie na czysto, tak? To Ponad pół roku. ponad pół roku już 5 jest. lat kontrakt.
A Już dalej oddaję nam kolejną nieruchomość. już oddaję wam kolejną. Tak, 2 tygodnie. Tak, mamy kolejne. Aha. 3-pokojową nieruchomość. Zobaczcie, i można po prostu pomagając innym, bo on się też cieszy, tak? Tak, bo ktoś mu wyremontował nieruchomość. Warto dodać, że agencje teraz kłamią. Jeżeli ktoś na przykład mieszka, nie wiem, w Malezji, mówią landlordowi, że wynajmują nieruchomość za 800 funtów, oni ciągle podnoszą czynsz, a tak naprawdę wynajmują za 1100. Ja wiem. Landlordzi teraz się tego boją. Ja wiem o tym, bo ja to na moich warsztatach mówiłem konkretne przypadki konkretnych agencji, gdzie właśnie takie historie są, gdzie te angielsko, no może nie, no nie będą te brytyjskie tutaj agencje, często właśnie robią to, co ty mówisz, tak? Że wynajmują drożej, a landlordowi mówią, że wynajmują taniej i tam nadwyżkę biorą dodatkowo dla siebie, plus kasują landlorda za obsługę. Ja nawet nie boję się na rent to rent zrobić tak, że podpisuję guarantee rent i na przykład powiedzieć landlordowi, że może podnieść sobie rent o 2%. On już jest, 2% to nie jest dużo, ale on już jest taki, okej, mogę podnieść o 2%, on jest taki bezpieczny, ale w skali roku 2% to jest prawie nic. Jaką książkę byście polecili dla naszych Atomowe widzów? nawyki. Dlaczego? Enjoy the process tak zwany, czyli fajnie mówi jak skupić się na celu, ale też żeby jakby pokazuje, że można też cieszyć się z procesu, bo tak jak było w moim przypadku, chciałem kupić dom w Polsce, budowałem w Polsce i nadszedł ten cel, a ja ciężko na niego pracowałem i w ogóle, żeby skupić się też na procesie, jak dochodzi do tego celu, że fajnie jak krok po kroku można dodać małe rzeczy do tego procesu, a nie na przykład, nie wiem... Żeby go ulepszać. Tak. Więc tak naprawdę no, fajna jest sama też droga, a nie od razu ten szczyt. Ja Dokładnie. mogę powiedzieć, że jak wchodziliśmy na Mont Blanc, to było przygotowanie cały rok do tego, dużo emocji, dużo spotkań z tym związanych. Potem było wejście na ten szczyt, no chwilę euforii, no ale pamięta się całą tą drogę, to przeżycie, to doświadczenie. Tak, a nie już ten sam szczyt to było po prostu chwila moment, tak? I Chwila trzeba euforii. po prostu znaleźć chwilę euforii i znaleźć po prostu nowy szczyt na nowe wyzwanie. I teraz panowie, na sam koniec jeszcze, przedostatnie pytanie. Warsztaty były pomocne? Tak jak powiedzieliśmy na samym początku, zrezygnowaliśmy z deala dosłownie tydzień przed completion, więc Uratowały wam skórę. wydaje mi się tak, w bardzo dużej mierze. Ten jeden przykład, a tak naprawdę 3 dni, masa tematów, tego możecie się dowiedzieć na stronie www.dowbuszproperty.com. Nie tylko to, bo również tu mamy przykład panów, którzy po prostu idą i sami wejdą w tą dżunglę i po prostu będą się przez nią przedzierać i robić wszystko samemu. Oczywiście w takim wypadku są największe zwroty, ale jak są osoby, które nie mają czasu, nie mają sił, bądź nie mają tutaj tej przestrzeni na przyjmowanie tego stresu, bo na tym kanale pokazujemy how to do it, a nie you can do it, bo też to jest związane z dużą pracą i też stresem, tak? Bo nie wierzę, że zero stresu z tym nie mieliście, tak? Było bardzo dużo. Bardzo Tak. dużo stresu. Czyli to, słuchajcie, co mój Robert Kiyosaki, piękna historia, kupujesz i leżysz na plaży, to tak naprawdę wygląda całkowicie inaczej, czy inni anglojęzyczni guru. My chcemy wam pokazywać fakty, a nie mity. No ale pomijając to, można tak naprawdę skorzystać tutaj z naszych usług, gdzie mamy firmę deal sourcingową, która znajduje okazję, firmy project management, które zajmą się remontem, również agencje najmu, a nawet i firmy księgowe, plus polecamy tak naprawdę większość usługodawców. Plany na przyszłość. No, oboje mamy plany, żeby teraz planujemy otworzyć firmę budowlaną. Tak. Mamy też już drugą firmę, White Eagle Lettings, Tak. która zajmuje się właśnie tymi rent-to-rent, czyli tak jakby to jest agencja, pod agencję. I chcemy też otworzyć firmę budowlaną i zająć się, żeby... Druga sprawa, byliśmy na szkoleniu 2-dniowym, więc chcemy robić dużo większe projekty. Chcemy robić HMO, tylko na razie blokuje nas kapitał. Więc jeżeli będziemy mieć większy kapitał, to chcemy się skupić zdecydowanie na jakichś planach, żeby C3 na C4 przerobić, rezydentala na komercjala, albo nawet kupować jakieś, jak to mówi się, padnięte HMO i po prostu go odnowić. Stawiać te nogi. Tak, bo czasami ten czas nas bardzo blokuje, bo konwersja C3 na C4 to jest czas, a jeżeli się kupi jakieś stare HMO i sam remont tego HMO, to można fajny kapitał wyciągnąć i też jest fajny cashflow. To jest też, słuchajcie, fajny sposób, bo ja sam pamiętam, jak kupiłem kiedyś niedziałające 6-bed HMO, bo ktoś nie umiał tego prowadzić, za 115 000, dzisiaj ta nieruchomość jest warta 260 i od tamtego momentu, kiedy ją przejąłem, wyremontowałem jeszcze raz, bo ktoś ją wyremontował, ale źle, tam było chyba z 9 przecieków. I od tamtego momentu cały czas jest w pełni obłożona, cały czas zarabia, świetnie pracuje. Tak. Więc dzisiejszymi moimi gośćmi był Kuba oraz Grzesiek. Słuchajcie, możecie ich spotkać też na naszych spotkaniach Asbiro Investor Sheffield. Robimy te spotkania, te konferencje na 400 osób ponad, gdzie spotykamy się co około 2-2,5 miesiąca, czyli 5 razy w roku. I to są konferencje, na których skupiamy się na tym, by jednoczyć tą Polonię. Może nie są to takie warsztaty jak warsztaty edukacyjne, ale są różne historie, różne case study, różne tematy związane z biznesem, zdrowiem, nieruchomościami i nie tylko.
Tam ich naprawdę też spotkacie, a stąd Wam życzę samych sukcesów, pozdrawiam, cześć! Cześć. Co tak długo? Bardzo tutaj pizga, gorączkę miałem, a i tak tu przyjechałem was zagrywać. Ile będę tutaj stał? Litości wiecie dla człowieka. Zobacz jak pizga, kurde. Wrócę z przejadanymi uszami. Cześć, jestem Kuba. Przyjechałem do Anglii 8 lat temu. Głównym moim celem przyjazdu do Anglii był ślub z moją żoną. Dobra, stop. Oraz Mama ci nie czuła, że nie trzeba się ten? No. Widzisz mama? Jak nie nauczyłaś syna, to ja teraz nauczę. Rąk się w kieszeni nie trzyma, jak się rozmawia z ludźmi. Nie mówiła mama? nie, widzisz? mówiła. No. Dobra, Dobra. Ale tak jest okej chyba. Tak nie? jest okej. No. Tak jest okej, jak na kowboja. Na kowboja. Ja mam o tyle dobrze, że mam gdzie tableta. Tak, właśnie, ja też muszę coś mógł potrzymać. Ja też mam taki problem. Jest takie, no co z tymi rękami zrobić, nie? Tak. No w kieszeni nie ładnie. Ja nie znam na pamięć. No. A mama potem powie, mówiłam ci ucz się. Żeby dojść do tego celu, musiałem naprawdę dużo potu wytnij. Musiałem spocić gacie. Jakie przewidujecie zarobki na tej nieruchomości? To jeszcze raz. Musiałem spojrzeć w oczy. Ale już teraz Musiałem wiecie- spojrzeć w oczy, żeby wiedzieć, czy nie kłamie. Nie będzie kłamania na naszym kanale. Czekaj. To nie lepiej Czekaj, Kuba, bo mi naplułeś nękę. żeby cię nie swędziało, bo to wata. Dobra, Potrzebuję dla swojej takiej wiedzy. ze spokoju. No dobra. O, zobaczcie, panowie na budowie dali zapachową świeczkę, bo przyjeżdża dowóz, chłopak ze wsi i niech czuje tutaj kwiatki, tak, że jest tutaj 5-gwiazdkowa nieruchomość, tak, wanilią pachnie. Chcieli tutaj zadbać o wrażenia, bo ja o tym zawsze wspominam, że jak przychodzi ktoś jak typu rzeczoznawca, że nie tylko to, co widać, tak, ale też co czuć. Ale sam byś powiedział, jak teraz świeczka od razu jeszcze była ewaluacja, prawda? Niestety chleba nie mieliśmy gdzie upiec, więc jest świeczka. I od razu, słuchajcie, dla mnie ta nieruchomość jest 2 razy piękniejsza. Dziękujemy.